Witam Państwa. To, na czym chciałbym się dzisiaj skupić, to na aspektach ekologicznych związanych w ogóle z pojęciem polityki klimatycznej, ale z takim odniesieniem do branży transport, spedycja, logistyka, czyli do branży TSL, może nawet bardziej do branży transportowej, czyli do transportu drogowego. Oczywiście to, co dzieje się dobrego i złego w tej europejskiej polityce klimatycznej, jest uwarunkowane nieco szerszym zagadnieniem, a mianowicie dbałością o środowisko naturalne. To również wszelkie zakusy, żeby nasze wnuki oddychały takim samym powietrzem jak my. No i oczywiście tutaj od wielu lat Europa przoduje w tych działaniach, wprowadzając przeróżnego rodzaju dyrektywy, rozporządzenia, wpływając na politykę klimatyczną poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, więc dużo dzieje się w ostatnich latach. Ci z Państwa, którzy śledzą środki masowego przekazu, doskonale wiedzą, że nie tylko dużo się mówi o tej polityce klimatycznej w Europie, ale ukonstytuowała się grupa przeciwników w zasadzie tych działań takich proekologicznych. Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania spróbujemy zadać sobie pytanie, którą drogą iść? Czy rzeczywiście tą drogą polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czy też po prostu inną drogą, jaką idzie świat tak naprawdę, bo Europa jest tym pionierem przeróżnych uregulowań w ramach polityki klimatycznej, którym przyświeca hasło, że Europa płonie, że cały świat płonie, że mamy do czynienia z efektem cieplarnianym, no i w zasadzie ludzkość nieuchronnie zmierza do swojej zagłady. Czy tak rzeczywiście jest? Najpierw porozmawiamy sobie na temat europejskiej polityki klimatycznej, o działaniach, które od wielu lat są uskuteczniane, które przenoszą się siłą rzeczy na wszystkie segmenty, sfery, branże w gospodarce, ale nas najbardziej dotyczy ta branża TSL, a w tej branży TSL to chyba tak najbardziej transport i na tym transporcie będę starał się tutaj skupić. Jak już wspomniałem, szczególnie w obecnym gorącym czasie przedwyborczym, bo zbliżają się wybory prezydenckie w Polsce, no kandydaci prześcigają się w różnego rodzaju propozycjach związanych z ochroną środowiska, z ochroną klimatu, to jednocześnie już nie bacząc na samą politykę i samą kampanię, wiele możemy się dowiedzieć, bo przecież ci kandydaci mają przygotowane przez sztaby wyborcze dane, statystyki, opracowania związane z tą polityką klimatyczną, więc taka kampania wyborcza, nawet jeżeli ktoś się nie interesuje polityką, to jest oczywiście bardzo dobrym takim materiałem analitycznym, żeby wypracować sobie własne poglądy i własne opinie na te tematy związane z ochroną środowiska. Te regulacje są bardzo obszerne. One dotyczą każdego tak naprawdę obszaru gospodarki, ale takim najpoważniejszym regulatorem, najpoważniejszym dokumentem jest Europejski Zielony Ład. No i tutaj wokół tego Europejskiego Zielonego Ładu narosło w ostatnich latach wiele mitów. Jedni mówią, że za mało robimy, żeby ratować planetę. Jeszcze inni mówią, że powinniśmy w ogóle przestać mówić o Zielonym Ładzie i powinniśmy wrócić do paliw kopalnych, a nie wszystko powinniśmy mieć na prąd, wszystko elektryczne, no i pozyskiwane z odnawialnych źródeł energii. Tutaj, jak to bywa w społeczeństwie, zawsze jest wiele, tam gdzie jest dwóch Polaków, to jest zazwyczaj dwie opinie, więc dziś
duża porcja wiedzy, przede wszystkim dla uczniów, ale na sam koniec będzie również taka porcja wiedzy pod rozwagę głównie nauczycielom, bo jak się domyślam, tutaj nie same klasy są, ale również z opiekunami, z nauczycielami, z którymi mam przyjemność raz na jakiś czas się spotkać na Ogólnopolskim Forum Nauczycielskim w naszej uczelni, czy chociażby nawet na finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, na którą również nauczyciele tych naszych najlepszych laureatów przyjeżdżają i możemy sobie porozmawiać. Tak, szanowni państwo, ten Europejski Zielony Ład skupia się wokół bardziej ambitnych celów klimatycznych i obejmuje lata 2030-2050, czyli to są takie działania bardzo perspektywiczne, działania, które w zasadzie mają na celu przygotować nas do bardziej takich restrykcyjnych działań już od roku 2030. Czyli obecnie mamy 5 lat wdrażania pewnych norm, pewnych regulacji po to, żeby budować narzędzia, które w jakiś sposób będą oszczędzać energię, którą wykorzystujemy jako przedsiębiorstwa, czy nawet jako gospodarstwa domowe, no i ochrona zasobów, którymi dysponujemy. Przede wszystkim ten Europejski Zielony Ład ma zmobilizować sektor przemysłowy na rzecz czystej gospodarki i obiegu zamkniętego. Czyli w konsekwencji mamy dostarczać czystą energię, bezpieczną energię do przedsiębiorstw i do każdego gospodarstwa, w konsekwencji do każdego obywatela. Należy zadać sobie pytanie, kto za to będzie wszystko płacił. Oczywiście to pochodzi z pieniędzy europejskich, bo wszyscy na ten budżet europejski się składamy. Jest to po prostu koszt transformacji, koszt naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszej przynależności, naszej tożsamości narodowej i wywalczenia tego, że staliśmy się obywatelami świata i zintegrowaliśmy się ze strukturami Unii Europejskiej. I obecnie ku mojej radości polski paszport jest najmocniejszym paszportem na świecie. W sposób nieskrępowany możemy na polskim paszporcie wjechać do ponad 180 krajów na świecie. Więc niewątpliwie jesteśmy obywatelami świata i to są niewątpliwie największe zdobycze, z jakimi mamy do czynienia z racji integracji od 2004 roku ze strukturami Unii Europejskiej. Tak, te działania związane z Europejskim Zielonym Ładem to przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność. To również działania typu od pola do stołu, związane z ekologiczną żywnością, z dostarczaniem dobrych płodów rolnych, przetworzonych artykułów spożywczych na nasz stół. To również poziom emisji, który ma być w niedalekiej przyszłości skierowany do poziomu zerowego zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. I ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności. To są takie podstawowe założenia tego Europejskiego Zielonego Ładu, który dotyczy każdej sfery gospodarki. W naszej logistyce dotyczy każdej gałęzi transportu, od transportu drogowego przez kolejowy, wodny, śródlądowy, morski, lotniczy. Więc tak naprawdę wszystkie procesy logistyczne, które odbywają się w czasie i przestrzeni, generują zużycie paliw kopalnych. I mamy tak naprawdę wiele lat przed sobą, żeby ograniczyć zużycie tych paliw kopalnych i przejść na czystą, zieloną energię. Tutaj oczywiście ktoś powie,
No, nie tak dawno wszystkim nam mówiono, że gaz przecież jest niebieską energią ekologiczną. Nagle teraz po latach okazuje się, że ten gaz już nie jest ekologiczny, bo w końcu to jest paliwo kopalne. No i powinniśmy z ogrzewania naszych domostw chociażby przechodzić z ogrzewania gazowego na ogrzewanie elektryczne, czyli na budynki zeroemisyjne, czyli powinniśmy mieć fotowoltaikę, pompy ciepła i tak dalej. Więc to dopiero wszystko przed nami, o tym będę mówił w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Tak, na czym zbudowany jest ten Europejski Zielony Ład? No tutaj Unia Europejska określiła 8 takich fundamentów tego Zielonego Ładu, który ma doprowadzić do zeroemisyjności, no i Europy jako enklawy czystości, czystej energii i zerowej emisji gazów cieplarnianych. Czyli będziemy mieć, założenia mówią, że będziemy mieć czystą, tanią i bezpieczną energię, będą rozwijać się sukcesywnie odnawialne źródła energii, osiągniemy dzięki temu efektywność energetyczną, będą bezpieczne dostawy energii, będziemy działać na zintegrowanym cyfrowym rynku energii, no i będziemy redukować te wspomniane przeze mnie gazy cieplarniane. Te cele są oczywiście bardzo ambitne, bo tak naprawdę do roku 2050 zamierzamy osiągnąć neutralność klimatyczną. Natomiast w krótszej takiej perspektywie do roku 2030 musimy zmienić prawo klimatyczne, opracować pakt klimatyczny, czyli większość tych zmian w krótszej perspektywie będziemy musieli już do roku 2030 osiągnąć, czyli zostało nam jeszcze 5 lat tak naprawdę, więc nie jest to taka odległa sprawa dla nas. Następnie zrównoważony i inteligentny transport, tak? Mobilność inteligentna, która będzie polegała na tym, że będziemy zmniejszać emisje i zanieczyszczenia w transporcie, będziemy obserwować rozwój paliw alternatywnych, chociaż niektórzy mówią, że paliwa alternatywne już dawno powstały, ale wielkie koncerny naftowe i inne tak naprawdę ukrywają te patenty po to, żeby móc zarabiać na tych paliwach kopalnych. No i przyszłość to transport multimodalny. No i wczytując się w takie fundamenty Zielonego Ładu, my jako uczelnia staramy się ustawiać z wiatrem, a nie pod wiatr i między innymi swego czasu wpadliśmy na pomysł, że skoro ta Unia Europejska promuje transport multimodalny, to powinniśmy albo mieć specjalność transport multimodalny w naszej uczelni, albo po prostu jakiś nawet kierunek. Po wielu próbach znalezienia rozwiązania czy odpowiedzi na to pytanie udało nam się uruchomić studia dualne, inżynierskie o właśnie tym tytule Transport multimodalny. I te studia polegają na tym, że działamy wspólnie z operatorem transportu intermodalnego, jakim jest KLIP w Swarzędzu, czyli specyfika tych studiów polega na tym, że 9 tygodni studenci studiują w naszej uczelni, uczą się, a drugie 9 tygodni odbywają praktyki na wszystkich stanowiskach, w tym terminalu multimodalnym w Swarzędzu. Jest to najnowocześniejszy terminal w Polsce, jest to terminal taki wzorcowy, bym powiedział, więc tym bardziej jest nam miło współpracować z KLIP-em, jako tym operatorem, który jest takim sztandarem dla innych terminali w Polsce. Parę słów jeszcze o tych studiach, bo to są studia dlatego fajne, że pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na te studia i nasi studenci, którzy dostali się na ten transport multimodalny, dostają około 3000 co miesiąc. Jako że jesteśmy uczelnią niepubliczną, z tych pieniędzy muszą opłacić czesne, więc jeszcze sporo im
z tej puli zostaje. To też taka informacja, a być może zachęta dla Państwa, którzy łączą się tutaj z nami z odległych miejscowości w Polsce, że można przyjechać do Poznania, do uczelni niepublicznej, która utrzymuje się z tego, że studenci płacą czesne, dostać się na transport multimodalny, co miesiąc dostawać pieniądze, zapłacić czesne i jeszcze się utrzymać. Także jest to niewątpliwie szansa dla niektórych absolwentów szkół średnich. Co ciekawe, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu transportu multimodalnego w Polsce jest tak ogromne, że nasi absolwenci w zasadzie wszyscy mogą dostać zatrudnienie w Swarzędzu, właśnie w tym klipie, w którym odbywają praktyki na wszystkich stanowiskach przez 3,5 roku, ale potrzeby specjalistów w Polsce w 41 terminalach są tak duże, że w zasadzie możemy powiedzieć, że po skończonych tych studiach inżynierskich z zakresu transportu multimodalnego mają zagwarantowane zatrudnienie w dowolnych terminalach w Polsce, więc tutaj informacja dla uczniów, dla maturzystów, żeby się ewentualnie zastanowili, czy nie chcieliby taką ścieżką rozwoju zawodowego w przyszłości podążać przy aktywnym wsparciu naszej uczelni. Tak, kolejny fundament, czwarty, to ochrona ekosystemów i bioróżnorodności, strategia bioróżnorodności, która została określona w dokumencie Unii Europejskiej do roku 2030. No bo oczywiście czysta, tania energia, ambitne cele klimatyczne, no to przede wszystkim zachowanie tej bioróżnorodności, fauny, flory, która nas otacza, żeby nie tylko człowiek dobrze mógł żyć, się rozwijać, ale również fauna i flora. Kolejny fundament to eliminowanie zanieczyszczeń, polegający na tym, że przyjmujemy strategię zero zanieczyszczeń i zrównoważone stosowanie chemikaliów. Nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby zobaczyć, że generujemy coraz więcej tych odpadów, coraz więcej tych śmieci. No i też pamiętam czasy, kiedy nie było segregacji śmieci. Obecnie tak naprawdę w naszych domostwach segregujemy śmieci, na uczelniach, w zasadzie wszędzie. No i to jest niewątpliwy sukces, bo nauczyliśmy się pewnych działań takich proekologicznych, dbamy o środowisko i myślę, że jako uczniowie, jako nauczyciele, jako obywatele, no to chyba tyle możemy zrobić, tak? Bo inne działanie to już jest wielka polityka i jak gdyby my jesteśmy poza tym. Czyli generalnie dążymy do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby. Chcemy, aby nasze powietrze się poprawiło w skali lokalnej, ale w skali globalnej również. Efektywny i energetycznie sektor budowlany, kolejny fundament, a więc powstawanie i renowacja budynków w sposób oszczędzający wodę, zasoby i efektywność energetyczną. O dyrektywie budowlanej powiem nieco później. Kolejny fundament to gospodarka obiegu zamkniętego, a więc hierarchia postępowania z odpadami, recykling opakowań, nowe modele biznesowe, obniżenie emisyjności przemysłu energochłonnego, produkcja neutralna dla klimatu. No i ostatni fundament to zrównoważone rolnictwo i system żywnościowy. Ten wspomniana przeze mnie strategia od pola do stołu, a więc modernizacja wspólnej polityki rolnej, bezpieczna i zdrowa żywność, ograniczenia marnowania żywności. A więc jeżeli wczytujemy się w te 8 fundamentów, to w zasadzie możemy sobie gdzieś tam w sercu odpowiedzieć na pytanie, jakich mamy cudownych, wspaniałych polityków i ile oni muszą się napracować, żeby takie fundamenty wymyślić, żeby nam się żyło dobrze, w czystym kraju, zasobnym, gdzie tak naprawdę eliminujemy zanieczyszczenia i wszyscy są szczęśliwi, a Polska jest uśmiechnięta. Tak, takie podstawowe korzyści z tego Europejskiego Zielonego Ładu. Cały czas mówimy tutaj o aspektach teoretycznych, założeń, które lansowane są przez komisarzy europejskich. No korzyści to niewątpliwie
świeże powietrze, czysta woda, zdrowe gleby i różnorodność biologiczna. Następnie wyremontowane, energooszczędne budynki. Kiedy wy będziecie u szczytu swojej aktywności zawodowej, tak naprawdę wszystkie budynki będą zeroemisyjne i wszystkie będą energooszczędne. Zdrowa i przystępna cenowo żywność, czyli zwróćcie Państwo uwagę, nie dość, że będzie ona zdrowa, to jeszcze będzie tania. No, przepiękne hasła. Większa oferta transportu publicznego. Pomimo że obecnie ta oferta nie jest zła i tak naprawdę ludzie bez samochodów, bez własnych środków lokomocji mogą doskonale poruszać się po swoich miastach, powiatach, województwach, również po całej Europie, no to jeszcze założenia są, żeby bardziej to ludziom było przyjazne. Czysta energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne, czyli nauka posuwa się do przodu, rozwiązania technologiczne, pojawiają się nowe patenty, a więc ta czysta energia jak najbardziej wpisana jest w rozwój każdego przedsiębiorstwa. No i chcemy, czy będziemy mieć trwałe produkty, które można naprawiać, poddawać się recyklingowi i ponownie wykorzystywać. No sami Państwo wiecie, że czasami kupujemy taki produkt, że nie zdążymy go donieść do domu i już nam się w rękach rozpada. Więc ta przyszłość, no to trwałe produkty, które nie będą się psuć, a jak już nam się znudzą, to będziemy mogli je poddać w 100% procesom recyklingu. Przyszłościowe miejsca pracy, umiejętności niezbędne do transformacji. Mówi się, że ci, którzy teraz się rodzą, to w momencie, kiedy będą wchodzić na rynek pracy, to będą wykonywać zawody w 25%, których jeszcze nie ma na świecie. Czyli 1/4 zawodów w ciągu 20 paru lat pojawi się nowa. Ale nawet jak popatrzymy wstecz, paręnaście lat nie było takich zawodów jak youtuber, influencer i wielu innych, więc tutaj w naszym obszarze logistyki nie było na przykład handlu e-commerce, który obecnie z racji i pandemii, która jest za nami, i z racji po prostu zwykłej wygody człowieka, ten handel internetowy po prostu kwitnie. No i odporny i konkurencyjny w skali globalnej przemysł. To są główne korzyści płynące z tego Europejskiego Zielonego Ładu, który tak naprawdę jest tylko teoretycznym założeniem na razie, nieśmiało wdrażanym we wszystkie obszary działalności gospodarczej. Ten Europejski Zielony Ład również wpływa na wiele obszarów związanych z transportem, bo tak, jeżeli w te korzyści i w założenia Zielonego Ładu wsłuchują się producenci sprzętu, producenci pojazdów samochodowych i chcąc wyjść naprzeciw w zasadzie oczekiwaniom, no to starają się iść w kierunku tych założeń, żeby być na rynku pierwszymi, bo jeżeli jesteśmy pionierami, jeżeli jesteśmy w jakimś obszarze pierwsi, to mamy szansę zdobycia jakiejś trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku, zanim inni to podpatrzą u nas albo podpatrzą u innych i zaczną również to wprowadzać. Żyjemy w czasach nadprodukcji dóbr i usług, czyli tak naprawdę mamy wszystkiego tutaj w Europie za dużo, ale w związku z tym, że ten obrót towarowy, te łańcuchy dostaw są tak intensywne, to dochodzi często do zatłoczenia głównych arterii komunikacyjnych w Europie. No i co zrobić, żeby te główne arterie komunikacyjne nie były zatłoczone? No i tutaj producenci prześcigają się w różnego rodzaju rozwiązaniach.
No bo skoro cała Europa ma stanąć w jednym wielkim korku, bo tak dużo mamy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i w zasadzie liczba samochodów osobowych i ciężarowych cały czas rośnie. Rośnie na tyle, że budowa sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu w Europie nie nadąża za tak dużą liczbą nowo pojawiających się pojazdów ciężarowych i pojazdów osobowych. Więc niektórzy mówią, że powinniśmy przenieść się w przemieszczaniu na duże odległości pod ziemię albo pobudować jakieś tunele aerodynamiczne, w których będziemy się przemieszczać zarówno my jako obywatele, ale również i nasze towary. Także jest dosyć szeroko opisywana taka technologia Hyperloop. W takich tunelach aerodynamicznych będziemy mogli przemieszczać się z prędkością około 1000–1100 km na godzinę. Takim najpoważniejszym torem doświadczalnym jest tor w Indiach, w Madrasie. I ten tor ma długość 410 metrów. Taka długość w zasadzie wystarczy do tego, żeby testować zarówno przewozy osób, jak i ładunków. Powszechnie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w zarządzaniu transportem. W Europie testowane są tak zwane pociągi towarowe, czyli w pierwszym ciągniku siodłowym z naczepą, z ładunkiem jedzie kierowca wspomagany przez sztuczną inteligencję, a za nim tak naprawdę ciągnie się 10 samochodów bez kierowców. Tak? Czyli ten pierwszy jest jak gdyby tym napędzającym całą kolumnę, dlatego nazywane jest to pociąg drogowy. Takie rozwiązanie wiąże się przede wszystkim z faktem, że w Polsce brakuje około 120 000 kierowców, a w całej Europie około 500 000. Nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja w najbliższym czasie się zmieni, a w związku z tym tutaj producenci starają się zachować ten bezpieczny transport i zaopatrywanie z wykorzystaniem logistycznych łańcuchów dostaw, przy wykorzystaniu nowych technologii, do których kierowca nie jest potrzebny. Pojawiają się również pojazdy autonomiczne, tak, czyli takie, które bez kierowcy dostarczają ładunki w miejsce przeznaczenia. No i w miastach tak zwana ostatnia mila, czyli małe pojazdy, które dostarczają towary do sieci sklepów, do klientów detalicznych. No i pojazdy elektryczne, które w sposób nierozerwalny łączą się z tym Europejskim Zielonym Ładem. Myślę, że za parę lat będziemy świadkami takiego wydarzenia, że pójdziemy do dealera, chcąc kupić pojazd napędzany w sposób tradycyjny i pomimo, że cały plac będzie samochodów z silnikiem diesla, benzynowych, to dealer powie nam, że nie może nam sprzedać, bo on ma narzuconą ilość, że może sprzedać tylko 25% samochodów spalinowych, i 75% pojazdów z napędem elektrycznym. W zasadzie dyrektywy na ten temat już są, ale na razie tak naprawdę jeszcze kupujemy sobie samochody takie, jak chcemy. Ale chcąc przejść na tę energię zieloną, na tą tak zwaną bezemisyjność, w jaki sposób trzeba będzie eliminować z dróg pojazdy o napędach tradycyjnych. I niewątpliwie taka Europa, jeżeli nic się nie zmieni, taka Europa nas czeka. Kolejne jakieś kluczowe inicjatywy, o których chciałbym tutaj wspomnieć, to Fit for 55, to dosyć szeroko sobie omówimy. I mamy jeszcze Fundusz Sprawiedliwości, Transformacji, Strategia Bioróżnorodności 2030 i Plan Działania na rzecz Gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak, te działania, które mają zmierzać w kierunku czystej, ekologicznej, zielonej Europy, to przede wszystkim zapewnienie przystępnych
cenowo i bezpiecznych dostaw energii w Unii Europejskiej. Żeby to mogło się stać, to należy stworzyć w pełni zintegrowany, połączony i cyfrowy unijny rynek energii. Czyli żeby każde państwo Unii Europejskiej mogło kupować po takich samych cenach na rynku energii prąd jak inne kraje. No bo obecnie doskonale wiemy, że za skroplony gaz ze Stanów Zjednoczonych płacimy dużo więcej niż za ten gaz z Rosji, z którego zrezygnowaliśmy z oczywistych względów. Następnie musimy nadać priorytet efektywności energetycznej i poprawić charakterystyki energetyczne budynku oraz rozwój sektora energetycznego opartego głównie na źródłach odnawialnych. Tak, to jest w zasadzie, to są główne założenia przejścia na tę czystą energię. Na tym slajdzie widzicie Państwo regulacje klimatyczne Unii Europejskiej w ramach Fit for 55. To oznacza, samo hasło Fit for 55, że do roku 2030 musimy ograniczyć emisję o 55% w stosunku do tego, co obecnie mamy. Czyli no, te ograniczenia, te regulacje, jak widzimy tutaj na tym slajdzie z tymi rąbami, one dotyczą tak naprawdę każdej dziedziny życia społeczno-gospodarczego. Te regulacje dotyczą gospodarki leśnej, gospodarki morskiej, dotyczą każdej gałęzi transportu, dotyczą bilansów energetycznych budynków i budowli, czyli tak naprawdę dotyczą każdej sfery życia gospodarczego. W jaki sposób to osiągniemy, czy uda się to osiągnąć, bo to są, przypominam, tylko założenia, które nieśmiało są wprowadzane. One są bardzo ambitne, no bo zostało nam 5 lat, żeby coś zmniejszyć o połowę, ponad połowę, więc no, jest to czasu bardzo mało, a jak wszyscy wiemy, mamy nie tylko problemy z ekologią, bo mamy problemy z nachodźcami do naszego kraju, mamy problemy związane z bezpieczeństwem naszego kraju, bo przecież za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Nie skupiamy się na tych aspektach ekologicznych, tylko staramy się pomagać walczącemu narodowi ukraińskiemu. Więc to wszystko w zasadzie ogranicza te nasze działania w ramach tej dyrektywy Fit for 55, więc jeżeli to się nie uda do roku 2030, no to pewnie przeniesie się to na kolejne lata. Ale bardziej wchodząc w szczegóły, czy bardziej może w cele tej filozofii Fit for 55, która no, ma wielu przeciwników w Unii Europejskiej, również wśród naszych europarlamentarzystów, również naszych polityków, bo cele są bardzo ambitne, bo jeżeli my mamy taki koszt ponieść na tę transformację energetyczną, to odbędzie się to kosztem naszego portfela, naszych budżetów domowych, więc no, każda zmiana pociąga za sobą pewne wydatki finansowe, a jako ludzie nie jesteśmy chętni, nie jesteśmy no, skłonni do tego, żeby tak ochoczo wydawać pieniądze na coś, co w pierwszej chwili tak naprawdę nie będzie widoczne gołym okiem. Czyli do 2030 roku musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Czyli mamy odniesienie i do roku 2030. Czyli pytanie, co my od 1990 roku robiliśmy, skoro teraz zostało nam 5 lat na takie przyspieszenie, bo dopiero teraz te dyrektywy zostają wprowadzone. Następnie zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 9%. Tak? Czyli każdy musi wziąć sobie do serca, że prawie 1/10 tej energii musi mniej zużywać.
No i kolejny ambitny cel to zapewnienie Unii Europejskiej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czyli w 2050 roku wszyscy będziemy żyli w Europie czystej, bez gazów cieplarnianych, w budynkach zeroemisyjnych. No i do roku 2030 prawie połowę, bo 49% będziemy musieli mieć energii odnawialnej. Następnie nowe krajowe cele redukcji w sektorach transportu, rolnictwa i budownictwa, no i zmniejszenie emisji z sektorów ETS o 62% do 2030 roku. No i oczywiście, jeżeli mamy takie cele, a ktoś nie będzie respektował albo realizował tych celów, no to będzie płacił kary, a jeżeli nawet nie kary, no to będzie to objęte opłatami w postaci podatków, jakichś danin, które pozwolą finansować właśnie te założenia. No i tutaj dużo się mówi o tym ostatnim celu, czyli zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku. Tutaj już wszystkie koncerny samochodowe zbuntowały się. BMW, Mercedes powiedziało, że w żadnym wypadku będą zwiększać nawet produkcję pojazdów o napędach tradycyjnych i nie przejdą w 2035 roku na pojazdy w 100% elektryczne. Ale może to tylko takie słowa. Czas pokaże, będziemy obserwować. Tak. Jakie są jeszcze założenia, które rzutują na tą naszą branżę transport, spedycja, logistyka w ramach tej filozofii Fit for 55? To również unijny system handlu uprawnieniami do emisji i tutaj objęty będzie również transport morski. Następnie będą redukowane uprawnienia do emisji i stopniowe wygaszanie bezpłatnych uprawnień dla niektórych sektorów, czyli będą wszyscy płacić za emisję, mówiąc tak kolokwialnie. Następnie wprowadzone przez system mechanizm kompensacji i redukcji dwutlenku węgla dla lotnictwa międzynarodowego, no i wzrost finansowania funduszu modernizacyjnego i funduszu innowacyjnego. No i to spowoduje pewną zmianę rezerwy stabilności rynkowej. Tak, czyli możemy powiedzieć, że powstanie też nowy, odrębny system handlu uprawnieniami do emisji dla budynków, transportu drogowego i paliw w dodatkowych sektorach. No, ten handel uprawnieniami ma zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników, który polega na tym, że jeżeli my jako kraj nie zatrujemy środowiska tyle, ile na takim poziomie, jak przewidywano, tylko mamy pewne rezerwy, to te rezerwy możemy sprzedać innemu krajowi, który zwiększy ten swój przydział emisji szkodliwych związków do atmosfery. Z ekologicznego punktu widzenia powinno się zlikwidować taki handel. Po prostu jeżeli przekroczyłem, to płacę karę, jeżeli nie przekroczyłem, to powinienem dostać ewentualnie jakąś gratyfikację za to, a nie żeby poszczególne kraje, sektory handlowały prawami do emisji szkodliwych związków, które w konsekwencji tak czy inaczej zatruwają środowisko. Tak, następnie graniczny podatek węglowy. Tak, teraz te ślady węglowe tak naprawdę widzimy na każdym kroku, nawet kupując sobie bilet na pociąg, to tam znajdziemy adnotację, ile nasza podróż absorbuje śladu węglowego. Więc no, to CO2 okazuje się, że jest największą zgubą ludzkości i największym zagrożeniem, o czym powiemy sobie nieco później. Ale te działania są wszystko po to, żeby osiągnąć tak zwaną neutralność klimatyczną
i żebyśmy mogli żyć w enklawie czystego powietrza i zdrowej, czystej energii. Tak, następnie cele redukcyjne państw członkowskich. Nowe przepisy, które pojawiają się, podniosą unijne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w tych sektorach przewidziany na 2030 rok z 29% do 40% w porównaniu z 2005 rokiem. No i emisja i pochłanianie gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. I pochłanianie netto w 2030 roku ma wynieść co najmniej 310 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. Dla każdego państwa członkowskiego określone zostały wiążące cele krajowe. Czyli oprócz tej europejskiej polityki klimatycznej, no każdy suwerenny kraj w Unii Europejskiej określa również własne cele krajowe w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Tak, ta dyrektywa Fit for 55 to normy emisji dla samochodów osobowych i dostawczych. Tutaj też dużo się zmienia, bo te samochody osobowe i dostawcze według większości statystyk generują około 15% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. No i te zmiany przepisów mają uogólnić w pewien sposób redukcję emisji dla samochodów osobowych i dostawczych w tym 2030 roku, by w 2035 no już osiągnąć 100% poziom, ale dla nowych pojazdów, czyli w 2035 roku tylko pojazdy nowe będą tylko elektryczne, natomiast no, te, które kupione będą przed 2035 rokiem, no, będą mogły jeszcze poruszać się po głównych arteriach komunikacyjnych Europy. Tak, czyli nie tylko redukcja CO2, ale również redukcja metanu w sektorze energetycznym. Tutaj również mamy normy, że do 2030 roku musimy ograniczyć emisję metanu o 30% w porównaniu z poziomem z 2020 roku. Także to, że wybijane są całe stada pogłowia bydła, bo produkują czy emitują za dużo metanu, wydaje się sprawą kuriozalną, ale to się dzieje. Oczywiście są to ustalenia Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2020 roku. W zasadzie cel taki klimatyczny to sztuczna żywność, sztuczne mięso, które już powstaje w fabrykach w Stanach Zjednoczonych, no i ograniczenie spożycia tego mięsa czerwonego, jakie znamy obecnie i codziennie niemalże gości na naszym stole. To również zrównoważone paliwa lotnicze. No, w 2023 roku tutaj nastąpiło pewne porozumienie z Parlamentem Europejskim, bo przez wiele lat musicie Państwo wiedzieć, że transport lotniczy był uważany za ekologiczną gałąź transportu. No obecnie po transporcie drogowym no jest to chyba drugi co do trucicieli na świecie. Również regulacje mają objąć paliwa w żegludze, a więc znowu porozumienie również w 2023 roku zostało zawarte, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę transport wodny, śródlądowy, najbardziej ekologiczną gałąź transportu, no to widzimy, że również w tym obszarze takie regulacje się pojawiły, no i operatorzy barek, pchaczy, turów, to co mamy na naszym wyposażeniu, operatorzy tego transportu wodnego, śródlądowego również będą ponosić
koszty związane z tą dyrektywą Fit for 55. Czyli każda gałąź transportu, bez względu na poziom jej ekologiczności, tak naprawdę będzie ponosić koszty transformacji energetycznej i Zielonego Ładu w Europie. Tak, energia odnawialna, o niej dużo się mówi, może nie w kontekście akurat branży TSL, ale to się przekłada jak gdyby, bo przecież będziemy korzystać, będziemy jako logistyka beneficjentami tej energii, więc dobrze wiedzieć, skąd ona będzie pochodziła. No i do 2030 roku trzeba będzie podnieść z 32% do co najmniej 40% obecny unijny cel, którym jest udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym koszyku energetycznym, tak, czyli 40%. No i wprowadzenie lub udoskonalenie sektorowych celów cząstkowych i środków we wszystkich sektorach. Tak, to co dotyczy nas jako obywateli, czyli każdego, który ma dach nad głową i jest szczęśliwym posiadaczem nieruchomości. Od 2030 roku wszystkie nowe budynki będą bezemisyjne. Nowe budynki bezemisyjne. Natomiast do roku 2050 istniejące budynki zostaną przekształcone w budynki bezemisyjne. Co to oznacza? Że będziemy mieć w naszych domostwach odnawialne źródła energii, będziemy mieć fotowoltaikę, pompy ciepła i wszystko na prąd. Zostało już policzone, ile to będzie kosztowało tak naprawdę według cen dzisiejszych, czyli każdy posiadacz budynku, nieruchomości, gdzie mieszka, również to będą budynki gospodarcze, do 2050 roku będzie musiał przekształcić swój budynek w budynek bezemisyjny na własny koszt. Nikt nie mówi być może pojawią się jakieś fundusze, które będą wspomagać, ale na razie jest zapis, że to będzie odbywało się na własny koszt. I już wyliczono, że budynek mieszkalny, około 150-metrowy, to będzie koszt przekształcenia w granicach 200 000 złotych. No, nie każdy ma 200 000 odłożone po to, żeby modernizować swój dom, w którym doskonale mu się mieszka, jest mu ciepło i jest szczęśliwym posiadaczem tego domu. Także jakie będą kary dla tych ludzi, którzy nie podporządkowują się bezemisyjnym budynkom, jakie będą działania w stosunku do ludzi, którzy nie będą tego robić, bo po prostu nie będzie ich na to stać. Na dziś nie wiemy. Cele są ambitne, ale niektóre tak naprawdę są nie do zrealizowania. Dziś jest to 200 000, może do roku 2050, za 25 lat może to będą inne pieniądze, ale jeżeli kogoś dziś nie stać, za 25 lat również może go być nie stać na taki remont. Jakie to będą pieniądze, jakie będą wartości, nie wiemy, natomiast z przekazów unijnych wiemy, jakie to będą pieniądze, bo już od października tego roku wprowadzane jest CBDC, czyli pieniądz elektroniczny Europejskiego Banku Centralnego. Czyli nie będziemy mieć gotówki, będziemy mieć pieniądze tylko elektroniczne, no i Unia Europejska już ogłosiła, że w październiku wprowadza cyfrowe euro. Tak, więc nie będziemy mieć gotówki, będziemy posługiwać się tylko cyferkami, zapisami cyfrowymi gdzieś na naszych kontach. To w zasadzie już się dzieje, już przecież płacimy kartami, ale mamy również do dyspozycji gotówkę. Oficjalnie zostało już to powiedziane. Jak to przyjmie społeczeństwo? Zobaczymy. Niektórzy twierdzą, że jeżeli zabiorą nam gotówkę, runie ostatni bastion wolności. Więc tego typu rozwiązania mają zarówno swoich przeciwników, jak i zwolenników. Zdecydowanym zwolennikiem jest młodzież.
wy nie lubicie gotówki, nie lubicie nosić pieniędzy, wolicie mieć kartę, którą można wszędzie płacić, więc zdecydowanie młodzież nie będzie protestować, być może starsi ludzie, wolnościowcy, którzy będą twierdzić, że nikt im nie będzie zaglądał, co kupują, gdzie kupują, za ile kupują, mają mieć gotówkę i być anonimowym klientem zakupów czegokolwiek na rynku dóbr i usług. Także wielkie zmiany przed nami. To również pakiet gazowo-wodorowy. Będziemy przechodzić od gazu ziemnego do gazów odnawialnych i niskoemisyjnych do 2030 roku. Będziemy ustalać wspólne zasady rynku wewnętrznego zawarte w rozporządzeniach i dyrektywach. To tyle hasła z tej dyrektywy. No i ta energia będzie opodatkowana. Będziemy chronić unijny rynek wewnętrzny poprzez uaktualnienie zakresu produktów energetycznych, struktury stawek, no i utrzymywać zdolność państw członkowskich do generowania dochodów budżetowych. Ale to są tylko założenia teoretyczne, bo z tym generowaniem dochodów budżetowych może być różnie. Tak, kolejne cele środowiskowe to tak zwana taksonomia Unii Europejskiej, czyli polegająca na tym, że musimy łagodzić zmiany klimatu, musimy dostosować się do tych zmian klimatu, bo przecież skoro będzie on łagodniejszy, to my jako obywatele, jako ludzie będziemy musieli się dostosować. Następny cel to zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich. Kolejny cel, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Kolejny, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola. No i ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej i ekosystemu. W zasadzie pokrótce zawarte jest to wszystko w tej dyrektywie Fit for 55. Co musi się zmienić w naszej branży TSL, czyli transport, spedycja i logistyka? No bo przecież nie tylko samochody osobowe mają być wszystkie elektryczne, ale również samochody ciężarowe. No przeciwnicy tych rozwiązań mówią, ja sobie nie wyobrażam, że wszystkie ciężarówki będą elektryczne. Jeszcze ktoś mówi, no ale jak sobie wyobrazić, że samolot będzie napędzany tylko silnikami elektrycznymi? Czy statki na morzu? No w zasadzie trudno również sobie wyobrazić, że czołg, który będzie brał udział w działaniach wojennych, to będzie czołg elektryczny, no, żeby nie zanieczyszczał środowiska. Więc niektóre rozwiązania na dziś wydają się absurdalne, ale czas pokaże, w jaki sposób to będzie wdrażane w życie. Wracając do naszej branży TSL, oczywiście jeżeli ciężarówki będą napędzane tylko bateriami elektrycznymi, a te baterie elektryczne mają swoją wagę, no to muszą się zmienić przepisy, bo obecnie, jak wiecie, dopuszczalny nacisk na oś wynosi 115 kN, czyli inaczej mówiąc 11,5 tony. Jeżeli do tej ciężarówki dorzucimy jeszcze 2 tony baterii, no to mniej będziemy ładunków mogli wozić, więc tutaj muszą się zmienić przepisy, żebyśmy tak naprawdę mogli wozić nie mniej ładunków, no, przynajmniej w takim ciągniku siodłowym z naczepą, gdzie obecnie przewozimy ładunek z 33 miejscami paletowymi, więc jeżeli będziemy przewozić ciągnikiem napędzanym bateriami, czyli elektrycznym, no to też byśmy chcieli te 33 palety przewieźć. No, zamierza się wprowadzić kabiny aerodynamiczne i inne urządzenia energooszczędne, które nie tylko zwiększają komfort i bezpieczeństwo kierowców, ale także efektywność bezemisyjnych mechanizmów napędowych przenoszących moc silnika na koła pojazdu. Tu taki slajd, który pokazuje emisyjność CO2 pojazdów drogowych w gramach na pojazdy na kilometry. Zwróćcie Państwo uwagę, że największa emisyjność jest przy niskiej prędkości, zarówno jeżeli chodzi o samochody osobowe, lekkie samochody ciężarowe, jak i samochody ciężarowe, no i przy wysokiej prędkości od 120 do 130 km.
To musicie Państwo wiedzieć, że takie samochody, ciężkie samochody ciężarowe, one mają ograniczniki prędkości i nie mogą jechać szybciej jak 90 km na godzinę. Tak? No ale już te lekkie samochody ciężarowe, no to już mogą szybciej. Tak, i to dotyczy zarówno samochodów osobowych, lekkich, ciężarowych i samochodów ciężarowych, czyli przy starcie najwięcej zużywamy jadąc powoli, jak również jadąc bardzo szybko. No i taka mapka, która pokazuje nam, w jaki sposób w Polsce rozkłada się ta dzienna emisyjność dwutlenku węgla pojazdów drogowych na głównych arteriach komunikacyjnych. Tak, no największa emisyjność to autostrada A4, również autostrada A2, która przebiega tutaj przez nasz Poznań, no i autostrada A1 północ-południe, a największa emisyjność no to jak widzimy tutaj w okolicach Warszawy, jak również Śląska. Pozdrawiamy tutaj naszych uczniów ze Śląska, jak również z województwa mazowieckiego. Tak, hasło, które mi się nie podoba, ale gości od dłuższego czasu w terminologii unijnej, a mianowicie ekologizacja transportu. No i znowu są wyznaczone cele tej ekologizacji do 2030 roku, jak również do roku 2050. No i w związku z tymi założeniami ekologizacji transportu do 2030 roku po europejskich drogach będzie poruszać się co najmniej 30 milionów pojazdów zeroemisyjnych. Następnie 100 europejskich miast będzie neutralnych dla klimatu, czyli w 100 miastach będzie tak naprawdę wszystko zeroemisyjne. Ruch kolei dużych prędkości w Europie podwoi się w odniesieniu do 2015 roku. No, w Polsce, jeżeli zostanie wybudowany centralny port komunikacyjny, no to przecież transportem kolejowym będziemy dojeżdżać kolejami dużych prędkości do tego centralnego portu komunikacyjnego, a więc tutaj również u nas będzie się dużo działo. Kolejowy ruch towarowy zwiększy się o 50% w odniesieniu do 2015 roku. No, w Polsce na razie akurat te przewozy towarowe spadają w związku z odczuwalnym już spowolnieniem gospodarczym, no ale może do 2030 roku jakiś boom gospodarczy się wydarzy i rzeczywiście o 50% zwiększymy. Tak, podróże zbiorowe na trasach powyżej 500 km będą neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, czyli będziemy również podróżować pojazdami zeroemisyjnymi. Transport śródlądowy drogami wodnymi i żeglugą morską bliskiego zasięgu wzrośnie o 25%, również z punktem odniesienia jest rok 2015. I do wprowadzenia na rynek gotowe będą zeroemisyjne statki morskie, tak? Czyli również po morzu będziemy poruszać się tymi elektrykami. Intermodalny transport kolejowy i wodny będzie w stanie konkurować na równych zasadach z transportem drogowym w Unii Europejskiej w zakresie udziału zinternalizowanych kosztów zewnętrznych. No tutaj zobaczymy, czy rzeczywiście to się uda, bo jak na razie ponad 82% masy towarowej w Europie przewożone jest transportem drogowym, tak? Czyli transport, a gdzie tutaj do odwrócenia trendu tak naprawdę? No, korzystamy z transportu drogowego, bo jest tani, szybki, no i możliwe są przewozy door to door, czyli od drzwi do drzwi. No a jeżeli przewozimy transportem kolejowym, to i tak czynności dowozowo-odwozowe muszą się odbywać transportem drogowym. No i na rynek będą również wprowadzane zeroemisyjne samoloty do 2030 roku. A więc za 5 lat już będziemy również w przestworzach poruszać się elektrykami. Dłuższa perspektywa to rok 2050. Prawie wszystkie samochody osobowe, dostawcze, autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe będą zeroemisyjne. Kolejowy ruch towarowy podwoi się. Ruch kolei dużych prędkości w Europie potroi się.
transport śródlądowy, drogami wodnymi i żeglugą morską bliskiego zasięgu wzrośnie o 50%. W Polsce jak ma wzrosnąć, jak w ogóle tego transportu wodnego śródlądowego nie ma? Mamy oczywiście reaktywowany program Odra 2006, zakończone prace nad studium wykonalności regulacji górnej Odry. No i jest to tak naprawdę możliwe, bo gdybyśmy uregulowali górną Odrę od Gliwic przez Kędzierzyn-Koźle do przejścia granicznego Eisenhüttenstadt i ten nasz kanał żeglugowy byłby wykorzystywany do transportu towarów i ludzi, to przez to przejście Eisenhüttenstadt mamy możliwość wpięcia się w europejską sieć dróg wodnych śródlądowych relacji Ren, Men, Dunaj. Czyli tak teoretycznie moglibyśmy ładować kontenery na barki w Śląskim Centrum Logistyki w Gliwicach i tym kanałem do Niemiec, a Niemcy mają uregulowane wszystkie rzeki, moglibyśmy w dowolne miejsca w Niemczech dostarczać ładunki, no a z Niemczech, tak jak powiedziałem, relacja Ren-Men-Dunaj tak naprawdę czeka na ładunki. Więc znowu podkreślam, teoretycznie jest to możliwe. No i ostatni zapis. Wszystkie koszty zewnętrzne transportu w Unii Europejskiej będą pokrywane przez użytkowników transportu. Czyli ci, którzy będą chcieli korzystać, to będą musieli za tą ekologizację po prostu płacić. Ale oprócz tego jeszcze mamy inne regulacje, tak zwany ślad wodny. I tutaj mamy podział na pośrednie, bezpośrednie zużycie wody. Mamy 3 rodzaje takiego śladu wodnego: zielony ślad wodny, niebieski i szary. Ten zielony to ilość użytej wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, niebieski to pozyskana z zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, no i szary ślad wodny to woda, która zostaje zanieczyszczona w procesie produkcji. No i niebieski ład, a więc dostęp do wody rozumiany jako walka z ubóstwem wodnym i jego konsekwencjami dla polityki społecznej. No tutaj w zasadzie pojawiają się regulacje, bo zaczyna brakować wody w Afryce, również zaczyna brakować wody w Europie. No i takie zagrożenia, które mogą pojawić się, to po prostu ludy afrykańskie przyjdą do Europy po wodę. Więc generalnie te ruchy migracyjne ludności mają przesuwać się z Europy w kierunku Europy i z Europy w kierunku Skandynawii. Tak również zmienia się klimat w tej destynacji. Tak, no będzie potrzebna zrównoważona i odporna infrastruktura wodna i sieć dystrybucyjna, ekonomia Blue Deal, wodochłonne gałęzie przemysłu i wodooszczędnych technologii, zrównoważona gospodarka wodna i kryzys klimatyczny. Będzie to rozwiązanie gospodarki o obiegu zamkniętym, jakieś inne rozwiązania pewnie się pojawią dla rynku rolno-spożywczego w ramach przyszłego tego Blue Deal. Generalnie wszyscy będziemy musieli efektywnie zużywać wodę, mówiąc inaczej, oszczędzać. Ja kiedyś podróżowałem po Australii i tam w Australii woda jest darmowa, więc farmerzy, którzy produkują wołowinę, czyli generalnie mają ogromne stada krów, tak naprawdę tam ze względu na klimat cały rok krowy w pewnych takich zamkniętych enklawach żywią się trawą, a jako że woda jest za darmo, więc dosprowadzana jest tam ta woda, więc tak naprawdę taki farmer oprócz takiej opieki weterynaryjnej no nie musi się już martwić żywnością dla tych zwierząt. No i też jest ogromne zaniepokojenie, bo chcą wprowadzić opłaty za wodę właśnie w Australii i wielkie zmartwienie farmerów. To tak nawiasem mówiąc. Tak, ten Blue Deal jest dla Polski szansą na pozyskanie środków finansowych, na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, bo to będą również środki, programy
finansowane z Unii Europejskiej, więc być może po niektóre z nich sięgniemy, a nie tylko po KPO, o którym ciągle tutaj się u nas mówi. Tak, ten niebieski ład to 15 zasad przewodnich, 21 konkretnych propozycji. No, priorytet zasobów wodnych jest określany na lata 2028-2034. Będzie dotyczył przemysłu, rolnictwa, gospodarstw domowych. No i tutaj Unia Europejska ma przekazać 400 miliardów euro, które no, na projekty, które no, będzie można w ramach tych projektów pozyskać te środki. Głównie te pieniądze będą kierowane do jednostek samorządowych. No i czy przedsiębiorstwa będą musiały raportować ten ślad wodny, ile zużywają wody, jakiej, no to w zasadzie nie zostało jeszcze dookreślone. Tak, to oczywiście te wyzwania i życie w czystej Europie to oczywiście ogromne wydatki. Tutaj wszystkie państwa Unii Europejskiej przez naszych europarlamentarzystów zobowiązały się do przeznaczenia 30% środków z budżetu długofalowego Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy na projekty związane z klimatem. Czyli te pieniądze już są wydatkowane na te projekty związane z Zielonym Ładem, z transformacją energetyczną. No i tutaj akurat do roku 2027 mamy środki, żeby finansować te projekty, natomiast no, zobaczymy po tym 2027 roku, jakie to będą wielkości. No i drodzy Państwo, to tyle informacji dla uczniów, dla słuchaczy, które chciałem tutaj przekazać. Ostatni slajd jest dla nauczycieli. Tak naprawdę chciałbym podzielić się z Państwem moimi wątpliwościami związanymi z walką o czystą energię, o transformację energetyczną, o cały ten Zielony Ład, bo pewne rzeczy mi się po prostu nie zgadzają, pomimo że zapisy są szczytne, pomimo że z nimi się w większości zgadzam, bo chcę żyć w czystym świecie, nieskażonym, to jeżeli patrzymy na ten ostatni slajd, to z niego możemy wyczytać, że zawartość CO2, z którym walczy cała Europa, to jest tylko 4% całości. Kiedy pytam studentów, ile jest CO2 w atmosferze, najczęściej mówią 20%, 15%, 30%, 40%. Tak, no bo cała Europa walczy. Największe zagrożenie dla ludzkości to CO2. A tu się okazuje, że tylko 0,04 to jest to CO2. Z czego prawie całość to naturalne CO2, które występuje w środowisku. A człowiek emituje tylko 0,16 tysięcznych. To, drodzy Państwo, czy warto rezygnować z paliw kopalnych? Czy warto zarzynać naszą europejską gospodarkę w imię walki z CO2? A musimy pamiętać, że cała Europa jest odpowiedzialna tylko za 7% emisji szkodliwych związków do atmosfery. 7%. Gdyby była odpowiedzialna za 70%, to te działania są uzasadnione. Osobiście uważam, że jeżeli takie kraje jak Stany Zjednoczone, Chiny i Indie, które te trzy kraje emitują 72% szkodliwych związków do atmosfery i nie robią nic w kierunku Zielonego Ładu, to nawet gdybyśmy my jako Europejczycy cofnęli się do epoki kamienia łupanego, osiągnęli wszystkie te cele klimatyczne, to i tak wpływ na poprawę środowiska naturalnego na świecie będzie znikomy. Czyli, drodzy Państwo, ten slajd pokazuje w 100%, z czego to powietrze się składa. Nitrogen, oksygen, argon, tak? To CO2 to tylko 0,4, gdzie naturalnego prawie te 0,4 to prawie naturalny
naturalny dwutlenek węgla. A my tylko produkujemy 0,016%. To jest ta maleńka kropeczka w prawym górnym rogu. I stawiam pytanie, czy warto walczyć o te 0,016% i sprawić, żeby nasza europejska gospodarka nie była konkurencyjna w stosunku do innych gospodarek, które w ogóle nie są zainteresowane honorowaniem wszelkich traktatów ekologicznych, klimatycznych, które tak naprawdę zostały na przestrzeni ostatnich 30 lat wdrażane w życie. Czy warto? Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo miło było się z Państwem spotkać, podzielić swoimi wątpliwościami, faktami, nad którymi się nie dyskutuje. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.